Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Ostatnio uruchomiliśmy zupełnie nowy cykl spotkań, który nazwaliśmy po prostu kolarskimi rozmowami. Cykl ów polega na tym, że zapraszamy do naszego sklepu, do naszego serwisu osoby, które mają coś do powiedzenia związanego z kolarstwem. I naszymi pierwszymi prelegentami byli nasi serdeczni przyjaciele i dobrzy znajomi z Na Osi. Na Osi zajmuje się treningiem, dietetyką oraz organizacją wyjazdów i obozów rowerowych. A teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej wypowiedzi. Ja opowiadałem o ciekawostkach rowerowych, troszkę o rowerach retro MTB, jak również częściach z tamtej epoki, a także o tym, w jaki sposób taki moloch jak Shimano przygotowuje prototypy swoich części, które wprowadza na rynek. Ja opowiem troszkę o takich rowerowych ciekawostkach i o tym, o czym wspomniałem na początku, czyli o firmie Shimano, bo firma Shimano w bardzo ciekawy sposób wprowadza na rynek swoje produkty, o czym też nie każdy wie. A jeszcze chciałem na początku nawiązać do tego, co mówili właśnie moi poprzednicy, koledzy, bo też na pewno wielu z Was albo zaczyna jeździć z trenerem, albo już jeździ z trenerem. W moim przypadku było to tak, że zawsze jeździłem bez trenera do pewnego momentu. No i pamiętam, jak chodziłem do liceum, zacząłem bardziej się tymi rowerami interesować i wymyśliłem sobie, że zacznę trenować. Gdzieś chyba w bikeboardzie, pamiętam, przeczytałem, że należy zrobić sobie jakąś taką tabelkę fajną i zacząć jeździć. No i ja stwierdziłem, że taką fajną tabelkę zrobię. Zrobiłem to oczywiście jeszcze analogowo w zeszycie, bo takie to były czasy. Dostałem jakiś taki zegarek, pamiętam, jeszcze to był zegarek firmowany przez markę Palmal, czyli od papierosów, z takim papierosem. I ja sobie z tym zegarkiem właśnie codziennie wychodziłem i wymyśliłem sobie, że będę codziennie jeździł po mojej określonej trasie jak najszybciej. I pamiętam, że właśnie jeździłem jak najszybciej przez 1, 2, 3 dni, a potem przed regres straszliwy formy i już jeździć szybciej nie mogłem. Także tak to wyglądało. No ale gdzieś tam rzeczywiście zacząłem jeździć coraz więcej. No miałem też, pamiętam już na studiach, kiedy pracowałem w serwisie rowerowym, też sobie wymyśliłem, że jako, że pochodzę z okolic Kielc, że będę jeździł z Warszawy do tychże Kielc na rowerze. Pracowałem do soboty, w sobotę o 16 kończyłem, o tej 16 siadałem sobie na rower, jechałem właśnie do Starachowic, to jest miejscowość niedaleko Kielc. Dojeżdżałem tam na 22 plus minus, na szerokich oponach MTB. W niedzielę jeździłem sobie po tych górach, no i w poniedziałek pociągiem wracałem na 13 godzinę do pracy. No i jeśli chodzi o moje nawyki żywieniowe, też były dość śmieszne, bo na przykład wymyśliłem sobie, że jeździłem z 2 bidonami. I wymyśliłem sobie, że w jednym bidonie będę miał wodę mineralną, a w drugim jogurt i że to będzie świetne rozwiązanie na te moje długodystansowe wypady. No i z reguły jak miałem taką trasę, że jechałem przez Grójec i za Grójcem już musiałem gdzieś w krzakach stawać, bo po prostu mój organizm nie nadążał z mieszaniem jednego i drugiego. Także tak to wyglądało. No ale gdzieś tam powiedzmy te moje jazdy, które coraz takich z chaotycznych stawały się coraz bardziej sensowne, ale dalej bez trenera, były na tyle fajne, że postanowiłem właśnie pojechać na pierwszy wyścig, pierwszy maraton rowerowy. Były to jeszcze czasy, gdzie na wyścigi do Grzegorza Golonki przyjeżdżało po 2–2,5 tysiąca osób. No i w takim wyścigu wziąłem udział. Przyjechałem tam w okolicy 50 miejsca, co mnie wówczas bardzo mocno satysfakcjonowało. No ale pamiętam, że pojechałem też na taki bardzo mocny, wyrypowy wyścig górski, tak bym go nazwał, gdzie przyjechałem w okolicy 60 miejsca i jechałem cały czas, pamiętam, za facetem. Jak już złapałem tą bombę swoją, że nie mogłem jechać dalej, mocniej. Jechałem za facetem, który strasznie kasłał na tym wyścigu i pamiętam, że jechałem za nim, słuchałem tego jego kasłania i nie mogłem go wyprzedzić. No i to mnie tak, pamiętam, zdenerwowało, że stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić i że muszę uderzyć do trenera, który po prostu mnie wytrenuje, że ja takie osoby będę mógł wyprzedzić, bo tylko się irytowałem. No i rzeczywiście trafiłem do trenera.
ale że z natury jestem dość leniwy i znaczy leniwy, jeśli chodzi o takie zdrowe, powiedzmy, żywienie czy trenowanie. To trener przeprowadził ze mną wywiad i zapytał, czy ja się na przykład rozciągam. Powiedziałem, że nie rozciągam się, bo mi się nie chce. No i trener mi powiedział, który jeszcze nie był moim trenerem, ale powiedział mi, że ja mogę się po prostu położyć, wyciągnąć sobie nogi do góry i jakieś tam rzeczy robić i powiedział, że to jest bardzo prosta sprawa, że no, takie rzeczy może największy leń robić. Ja mu powiedziałem, że panie trenerze, no mnie nawet takich rzeczy nie będzie się chciało robić i że raczej nic z tego nie wyjdzie. No ale gdzieś tam rzeczywiście te jego wskazówki sobie do serca wziąłem i zacząłem trenować. I u mnie się to przejawiało w taki sposób, ten wzrost formy, że pamiętam, pojechałem na taki wyścig w Góry Świętokrzyskie, gdzie wydawało mi się, że forma jest tragiczna. Pogoda była tragiczna, padało cały czas i było zimno. Ja takiej pogody nienawidzę, ja uwielbiam, jak jest 30-40 stopni. Dla mnie wtedy się zaczyna jazda na rowerze, tak dość nietypowo. Ale zacząłem jechać. Pamiętam, że pierwszy podjazd po takiej kostce brukowej i udało mi się wyprzedzić cały peleton, miałem już jakieś 300 metrów przewagi, no i wiedziałem, że być może jest to ten mój dzień jednak i że być może ten wyścig wygram, bo gdzieś ta forma zwyżkowała mocno. No i rzeczywiście jechałem przez około 50 km za motocyklistą, który prowadził tenże wyścig. No ale w pewnym momencie zauważyłem, że skończyły się taśmy, skończyli się kibice, ja sobie jadę za tym motocyklistą i nic się nie dzieje. I w ogóle ten motocyklista gdzieś mi znikł z pola widzenia, no i się okazało, że motocyklista pomylił trasę i wróciliśmy na tą trasę, kiedy już wszyscy do mety dojechali i to była straszna porażka. No ale później już u nieżyjącego Marka Galińskiego, kiedy Marek Galiński organizował swoje wyścigi, też do niego pojechałem i no, tam była świetna trasa, świetna wrypa, udało mi się wygrać właśnie maraton na dystansie giga i później już poszło w miarę z górki. Także myślę, że jeśli ktoś nawet jest tak leniwy i nie bierze sobie do serca tych nawyków żywieniowych, bo ja na przykład kiedy miałem maraton etapowy, potrafiłem sobie wieczorem zrobić ognisko i zjeść 3-4 kiełbasy i na drugi dzień jechać na ten maraton i w sumie dobrze mi poszedł. Także nawet takie osoby mogą rzeczywiście coś dzięki trenerom osiągnąć, dzięki dietetykom, bo jednak warto takich osób słuchać. To taka mała dygresja, natomiast teraz właśnie chciałem przejść do spraw tych rowerowych, myślę, że dość ciekawych. Mianowicie jak działa duża marka na przykładzie Shimano, jeśli chodzi o prototypy. To mam taką przerzutkę, która jest starą przerzutką, jest to przerzutka z okolic roku 2005 i jest to prototyp, o czym świadczy tutaj wybity numer i ta naklejka Prototype. Jak do tego dochodzi, że właśnie prototypy powstają? Tak jak widzicie tutaj rower, jest to rower nieistniejącej już chyba niemieckiej marki Biria, założonej przez Irańczyka, która była kiedyś bardzo popularna również w Polsce, bo na tych rowerach znaczy nie na tym, ale na rowerach marki Biria ścigała się cała kadra Polski, ponieważ w tejże marce też pracował właśnie znany Polak, znany kolarz, no i takim sposobem te rowery trafiły do polskiej kadry. Natomiast ten rower, który tu widzimy, to jedna z 17 sztuk na świecie, które zostały wyprodukowane, dlatego jest bardzo unikatowy, a też nie wiem, ile ich przetrwało tak naprawdę. Do dziś wiem, że 17 ram i kół zostało wyprodukowanych, bo to cały był zestaw. Ile ich jeździ, nie mam pojęcia, natomiast no, ten rower udało nam się kupić nie w takiej konfiguracji, ale w takiej konfiguracji, w jakim teraz ten rower, w jakiej występuje, nam udało się go zbudować. Był to taki koncept roweru MTB z lat 90., ponieważ ta marka, która była no, na szerszych wodach, na szerszych rynkach niezbyt znana, postanowiła zrobić taki najbardziej odjechany prototyp roweru na świecie. Tych rowerów co prawda miało być 100 kilkadziesiąt sztuk, ale jako że cena po uwzględnieniu inflacji, siły nabywczej pieniądza w dzisiejszych czasach, sam frameset, czyli rama z kołami, oscylowała w okolicy 200 000 złotych. No, okazało się, że zrobili 17 sztuk i na 17 sztuk też nie było nabywców. Sprzedano tych rowerów kilka, bo jeszcze do tego musiały dojść komponenty oczywiście i no, robiły się z tego jakieś horrendalne pieniądze. Ale mamy tutaj właśnie przerzutkę. Przerzutkę z tą manetką, która jak się zdejmie, to wygląda jak miecz świetlny Jedi, tak jak chłopaki się tutaj z serwisu śmieją. Jest to przerzutka, która nawiązuje bardzo mocno do przerzutek Shimano. A dlaczego? Była to francuska marka,
EGS. I tę markę założyło kilku studentów. Mieli genialne pomysły, genialne patenty, które właśnie przeistoczyli w rzeczywiste, działające komponenty. Ja nawiązałem, bo ta firma już nie istnieje od początku, od końca lat 90. Ja z nimi nawiązałem kiedyś kontakt i ten człowiek mi powiedział, już znacznie starszy, około 50 lat ma aktualnie, powiedział, że kiedy był młody właśnie i założył tę firmę z kolegami, bardzo szybko przyszły duże pieniądze i jako, że przyszły duże pieniądze, to przyszło bardzo duże rozdawnictwo tych pieniędzy i dla przykładu firma zatrudniała bardzo dużo osób i każdy ze stażystów otrzymywał od firmy darmowy rower, darmowe komponenty i wszystko było w topowej jakości. Także firma bardzo szybko popłynęła i została sprzedana. A została sprzedana w taki sposób, że pewnego dnia do pana zapukał pan z Japonii, który przyjechał i właśnie powiedział, że chciałby tę firmę odkupić z jej wszystkimi patentami. I odkupił za kwotę, jest dziś już jawna, $200,000. Na bazie tych przerzutek właśnie powstały przerzutki Shadow, dlatego że ta przerzutka była schowana pod ramę i dzisiaj właściwie każdy, kto używa komponentów Shimano, jeździ na przerzutkach Shadow. Także był to właśnie patent tejże francuskiej marki EGS. A działał w oparciu jeszcze o manetkę, która zawiadywała mechanicznie 2 przerzutkami. Działały w taki sposób, że nie krzyżowały się te biegi i można było unikać szybszego zużycia napędu, a Shimano też ten patent wykorzystało i dzisiaj, jeśli ktoś używa grup elektronicznych Di2, nazywa się to Synchro Shifting, nawet ta sama nazwa pozostała i tak to wygląda. Ta przerzutka też posiada 3 kółka, dzięki czemu ten kąt opasania kasety, bo to jest bardzo ważne, że w współczesnych przerzutkach ten łańcuch opasa kasetę w taki sposób, że tutaj sobie schodzi na dół, a tu ten kąt był znacznie większy, czyli większa ilość zębów była zazębiona z łańcuchem i pozwala to na po pierwsze wolniejsze zużywanie się tego napędu, na lepszy transfer energii, jak również łańcuch jest krótszy i ze względu na to, że ten wózek właśnie jest tak ustawiony do góry, przerzutka nazywa się upcage. Z tego względu też, właściwie dzięki niemu można było wyeliminować sprzęgło. Można by było, bo wtedy jeszcze sprzęgła nie było. Natomiast widziałem 2-3 lata temu, że Shimano znowu odkurzyło ten patent z szuflady i pokazało właśnie taką przerzutkę, aczkolwiek jest w fazie jeszcze prototypu. Sądzę, że w tym momencie jest już wiele jeżdżących tego typu rozwiązań udostępnionych nie tyle zawodnikom, co grupie osób, z którymi Shimano ma współpracę w zakresie testowania i pewnie za kilka lat tego typu przerzutki ujrzymy we współczesnych rowerach. Tutaj też taka ciekawostka, jeśli chodzi o tę korbę. Wszystkie rzeczy, które właściwie dzisiaj mamy dostępne na rynku, były już wyprodukowane znacznie wcześniej i znacznie wcześniej z tych rozwiązań korzystaliśmy, choć czasami one były w takich powijakach, były nie do końca rozwiniętymi pomysłami. Dzisiaj są udoskonalone, ale jednak mianownik wspólny i ten pierwszy jest. I ta korba z tą sprężyną, która waży kilogram i dzisiaj jest nonsensowna, robiła bardzo fajną robotę, a polegało to na tym, że kiedy korba jest ustawiona w poziomie do podłoża, po którym się poruszamy, jest tak zwany martwy punkt, że ani tej korby nie naciskamy nogami, ani nie ciągniemy do góry. Od zawsze kolarze chcieli ten martwy punkt przełamać, żeby to napędzanie roweru było jeszcze bardziej efektywne, żebyśmy mogli jeździć szybciej, mniej się męczyć i jeździć po prostu bardziej wydajnie. Sprężyna po prostu kumulowała tę energię. Kiedy naciskaliśmy nogę od góry, ta energia była akumulowana i oddawana na późniejszym obrocie. Wydaje się być to takim perpetuum mobile, zupełnie nonsensownym rozwiązaniem, a jednak działało, chociaż działało dobrze tylko na szosie, kiedy ten obrót, kadencja była stała i rzeczywiście można było utrzymać, bo w MTB, kiedy często wstajemy z siodła, kiedy mamy jakieś zjazdy, nie pedałujemy, także tamto tak dobrze nie działało, natomiast nawet sławny bądź niesławny dziś Lance Armstrong miał swoją wersję takiej korby z karbonowymi ramionami i też na tym jeździł, ale właśnie później odkryto, a właściwie marka Rotor hiszpańska, że to samo dokładnie robią owalne zębatki i nie ważą kilograma i cały pomysł został pogrzebany, ale dzisiaj myślę, że jest wart pokazania. Tutaj też jest bardzo ciekawa przednia przerzutka marki Pol. O ile EGS uchodzi za taką najbardziej, powiedziałbym, pożądaną i seksowną przerzutkę na świecie, tak, Pol uchodzi za taką przerzutkę najbardziej kultową.
Pamiętam, że kiedy ja ją kupowałem, bo jestem człowiekiem, który bardzo nie lubi rozdmuchanych cen, nie lubi przepłacania za pewne rzeczy, to była jedyna część, za którą potwornie przepłaciłem i no, był to koszt, powiedziałbym, niezłego roweru za kawałek właściwie niezbyt dobrze wyglądającego aluminium i stali. Facet, który tę przerzutkę stworzył, czyli Paul właśnie, do dzisiaj jest w branży i też jego historia jest bardzo ciekawa, ponieważ to był człowiek, który w dobie przerzutek Shimano, czyli tych kultowych szarych Xterów, kiedy Shimano właśnie już ten rynek zawojowało i właściwie każdy, kto ścigał się na rowerach, jeździł na przerzutkach Shimano, bo inne albo nie istniały, albo działały fatalnie. No to Paul właśnie stworzył coś takiego, również miał swoją tylną przerzutkę i produkował je przez kilka lat, a później popadł w straszną depresję i przestał jeździć na rowerze, przestał produkować te części. Później ta sytuacja mu się psychiczna poprawiła i kiedy ludzie go do dzisiaj spotykają i rozmawiają o tych przerzutkach, to ponoć jest bardzo niezadowolony, bo uważa, że ma znacznie lepsze komponenty, a te mu się kojarzą bardzo, bardzo źle. Natomiast takie pytanie, bo właśnie zaczęliśmy o tym, że Shimano działa w taki sposób, że korzysta z innych patentów. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was wie, jaki był pierwszy komponent, który Shimano wymyśliło w 100% samemu. Natomiast jest to tyle trudne pytanie, że jest to komponent z lat 90., z połowy lat 90., nie wiem, czy ktoś wie, czy też nie. Jeśli nie, bo Shimano w ogóle zaczęło od wymyślenia wolnobiegu, ale to było jeszcze przed erą rowerów górskich. Natomiast taką pierwszą rzeczą, którą Shimano opracowało w 100% dzięki swoim konstruktorom własnym, była manetka montowana na róg kierownicy. Dlatego, że w dawnych czasach, właśnie jak tutaj widzimy na przykładzie mojego osobistego roweru, na którym wciąż się poruszam, a muszę z bólem mówić o dawnych czasach, kiedy właśnie używano prostych kierownic i używano rogów w MTB. Często na podjazdach, aby zawodowiec mógł zmienić ten bieg, musiał sięgać ręką do manetki i ten bieg zmieniać, a Shimano wymyśliło sobie taką manetkę na róg, gdzie właśnie chwytając ten róg można było ten bieg zmienić i patent był bardzo fajny. Shimano zrobiło bardzo dużą kampanię reklamową, jak również wówczas wymyśliło taką przerzutkę również samodzielnie, taką jak ta, też był to szary, co prawda był to szary Xter, ale miał odwrotną sprężynę, czyli przerzutka działała zupełnie odwrotnie, jak spodziewamy się, czyli kiedy ten singiel manetki wrzucamy, to ona z kolei nam wyrzuca, ponieważ sprężyna jest zamontowana odwrotnie. Shimano bardzo dużo pieniędzy przeznaczyło na ten pomysł i okazało się, że dla większości niestety użytkowników jest nonsensowny. Ludzie nie mogli się przestawić na to odwrotne działanie i do dzisiaj te przerzutki są takim, powiedziałbym, chichotem przeszłości, kiedy ktoś o nich słyszy, a ja cały czas na tej odwrotnej sprężynie jeżdżę, bo uważam, że jest świetna, ale kiedy ludzie o tym słyszą, to mówią, że trzeba być niespełna rozumu, żeby na czymś takim jeździć. Ale jednak był to naprawdę bardzo fajny pomysł, bardzo fajny patent, ponieważ pamiętam, że kiedy jeździłem do tych moich Starachowic i właśnie o 22 dojeżdżałem do miasta, które jest położone w sumie w dość górzystym terenie, to że czasami naprawdę już nie miałem siły tego biegu zmienić. I kiedy jeździłem na zwykłej sprężynie, kiedy tym kciukiem pchałem, żeby ta przerzutka wrzuciła bieg wyżej, to czasami kciuk mi odmawiał posłuszeństwa. A tutaj właśnie kiedy kupiłem przerzutkę z odwrotną sprężyną, okazało się, że ta sprężyna tenże ruch robi za mnie i to było tak naprawdę zbawienie również na ciężkich, jakichś pamiętam, górskich maratonach, gdzie nierzadko pod koniec człowiek już miał dość. Taka właśnie dygresja, że pamiętam, że jak byłem na wyścigu etapowym 7-dniowym na Transkarpatii, która właśnie przebiegała po polskim łuku Karpat. Któregoś dnia jednego z panów wójtów poproszono, żeby poprowadził peleton. Pan wójt dostał kład zatankowany do pełna, no i tym kładem poprowadził cały peleton. Trasa miała liczyć około 80 km, no i kiedy mieliśmy powyżej 100, to wszyscy już byli zdziwieni, ale za panem wójtem dalej jechaliśmy. No i w pewnym momencie pan wójt gdzieś w głuchym lesie stanął i powiedział, że po prostu skończyło mu się paliwo i on nie wie, gdzie ma dalej jechać. No i okazało się, że pan wójt tak naprawdę od pewnego momentu już nie wiedział, gdzie jedzie i tak się nasza wyrypa skończyła. Także taka dygresja. Tutaj też właśnie drugi rower, który jest moim rowerem prywatnym. Z takich ciekawych tutaj rzeczy jest na przykład ta olejarka Rolofa, dość również śmieszna i pocieszna. Mianowicie było takie półautomatyczne oliwienie łańcucha, że można było sobie sięgnąć do tej
pompeczki pociągnąć za końcówkę i ten olej przez 5 czy 10 sekund był podawany na łańcuch. No oczywiście patent fajnie sprawdza się w motocyklach, ale jest dość idiotyczny w rowerach i być może kiepsko przemyślany, ale ja go sobie tak założyłem, bo lubię dziwne rzeczy, lubię dziwne komponenty i myślę, że dobrze współgrają z moim też dziwnym charakterem, także no jest tutaj świetny taki patent. Kiedyś też stwierdziłem, że będę być może twórcą, kiedy szukałem takiego swojego pomysłu na życie, że będę twórcą komponentów wykonanych z tytanu, ponieważ no, cały rower jest wykonany z tytanu, łącznie ze szprychami i takimi najdrobniejszymi śrubkami, bo bardzo ten materiał lubię. No i wymyśliłem sobie, że będę twórcą komponentów tytanowych i stworzyłem taki mostek z kierownicą, bo to jest jedna część. Nie ja to zespawałem, ale był mój projekt i cała reszta. Natomiast też taka dygresja, że projekt nazwałem Eternity od wieczności, ale z tą końcówką T od Titanium. No i musiałem założyć też firmę, żeby móc sprzedawać te komponenty i no właśnie nazwałem ją Eternity, Grzegorz Piątkowski od nazwiska i pamiętam, że przyszła paczka z dokumentami rejestracyjnymi firmy do mojej babci. No i babcia odebrała tę paczkę i tak do mnie zadzwoniła, że Grzesiu, bo coś do ciebie przyszło i że to jest Eternit i Grzegorz Piątkowski. Dlaczego ja handluję Eternitem? I właściwie do końca życia mojej babci byłem gościem, który robi jakieś mgliste rzeczy i handluje Eternitem. I nie mogłem jej tego wytłumaczyć, że to jest coś zupełnie innego i niezwiązanego z tym, o czym moja babcia myślała. No i tutaj ostatni rower, o którym chciałem też pokrótce opowiedzieć, bo jest to też rower, na którym ścigała się kiedyś polska kadra MTB, czyli kultowy Giant NRS. Był tworzony we współpracy z firmą Renault. No też bardzo ciekawa sprawa, bo Giant dzisiaj kojarzy nam się być może z marką taką bardziej, jakby to ładnie ubrać słowa, która robi bardzo fajne rowery, no ale jednak nie są to rowery, które mogłyby uzyskać kiedyś status kultowych, oprócz tam jakichś drobnych wypustów na jakieś jubileusze firmy, a jednak tworzyli gamę rowerów, bo to były 3 rowery, był właśnie zawieszony full, był rower aluminiowy sztywny i rower sztywny karbonowy, które uzyskały status kultowych, bo dzisiaj są bardzo poszukiwane i cenione na całym świecie. No w Polsce szczególnie być może przez tę kadrę, ale też być może przez to malowanie, które właśnie nawiązywało do rowerów, na których ścigali się zawodowcy na całym świecie. No myślę, że większość ludzi przy wybieraniu rzeczy do swoich rowerów sugeruje się tym, na czym jeżdżą zawodowcy, no bo często i gęsto to, co widzimy w peletonie, za chwilę mamy u nas na rodzimym podwórku. Ja pamiętam, że kiedy na przykład pojawiły się dawno temu skarpetki kompresyjne i właśnie pierwszym człowiekiem w Polsce, który ich używał, Marek Galiński. Marek Galiński, pamiętam, że kiedyś na jednym z bardzo ciepłych maratonów MTB pojechał w takich właśnie długich skarpetkach uciskowych. Rzeczywiście na kolejnych maratonach w tych skarpetkach jeździli już wszyscy od 1 do 11 sektora. No i nawet ja pamiętam, że się na to załapałem i takie skarpeciochy sobie założyłem. I okazało się, w ogóle kiedy ja później z Markiem rozmawiałem, on powiedział mi, że to było bez sensu, że też o tym nie wiedział, ale że te skarpetki są świetne tylko i wyłącznie regeneracyjnie, że podczas tego wysiłku nie mają najmniejszego sensu i on już w tym nigdy nie pojechał. No ale ci ludzie jeździli do dzisiaj, czasami się zdarza spotkać na ścieżce rowerowej starszego pana właśnie w wysokich skarpetkach uciskowych. No ja też pojechałem kiedyś w tych skarpetkach i pamiętam, że ugotowałem się na 20 bądź 30 kilometrze maratonu i no wyprzedzali mnie wszyscy i właściwie finalnie sam z tej trasy zszedłem. Także to było po prostu dla mnie fatalne. A w tym rowerze mamy praktycznie dwie bardzo ciekawe rzeczy. Jedną z nich jest właśnie korba, bardzo kultowa marki Rox. To była korba wycinana z CNC. Kiedyś właśnie takie wycinane ramiona były bardzo, bardzo ciekawe. Tu nawet mamy taki kolejny przykład korby z tamtych lat. Wygląda w taki sposób. Bardzo proszę, można sobie obejrzeć. I te wszystkie korby miały właściwie 2 wspólne mianowniki. Pierwszy mianownik był taki, że one wyglądały czadersko i naprawdę każdy chciał je mieć, a drugi mianownik był taki, że właściwie wszystkie pękały, bo były fatalnie zaprojektowane, fatalnie wykonane i ludzie szybko się zorientowali, że są robieni w bambuko po prostu. Natomiast korba Roxa rzeczywiście nie pękała, ale mamy tutaj bardzo ciekawy zestaw przerzutek i manetek, ponieważ te przerzutki, które tutaj widzimy, działają w oparciu o olej mineralny, taki jak w hamulcach chociażby Shimano. Jest to niemiecki wytwór marki Acros. Swoją drogą do dzisiaj są to najlżejsze przerzutki na świecie, bo
oprócz takiego małego wypustu szosowego firmy Lightweight, bo oni zrobili karbonową przerzutkę swego czasu, to te przerzutki, jeśli chodzi o MTB są i szosy, są najlżejsze do dziś. Mamy tutaj do każdej przerzutki, do każdej manetki po 2 kable. Działa to jako system i obieg zamknięty i tak naprawdę robi świetną robotę do dzisiaj. Lubię ultra lekkie rzeczy, co widać po moim rowerze, nie wiem, po moim siodle, po moich hamulcach, czy amortyzatorze, który jest nieskończony jeszcze, bo tutaj jest to amortyzator, który będzie ważył około kilograma bądź poniżej. No, przy tym nie jest wykastrowany, bo posiada działające tłumienie, posiada działające komory powietrzne i wszystko, co powinien posiadać amortyzator, powiedzmy, racingowy z tamtych lat. No dzisiaj takie najlżejsze konstrukcje, powiedzmy Fox 29 cali waży około 1340 gramów, chociaż można go tuningować jeszcze w różnoraki sposób. Można założyć na przykład karbonową sterówkę, która odchudzi go o 10-20 gramów, pobawić się tłumikiem, ale no jednak większy rozmiar robi też swoje. No, ale technologia też poszła do przodu i pewnie dzisiaj ten amortyzator mógłby ważyć grubo poniżej kilograma, ale dalej jest wciąż lekki. Czy mamy tutaj właśnie siodło karbonowe, które może jest mniej wygodne od mojego siodła poprzedniego, bo jest bardzo specyficzne, ale jednak waży poniżej 60 gramów. I to było pierwsze siodło na świecie, które można było poddać recyklingowi. Jest to siodło marki Tune i firma Tune wymyśliła sobie, że właśnie do 3 razy to siodło można zmielić i ten karbon ponownie wykorzystać i no, również jest to siodło, które można stosować w rowerach szosowych, także też jest ciekawe. A wracając do tych przerzutek, jeszcze tylko dopowiem, że te przerzutki stworzyła niemiecka marka Acros. No i Niemcy, jak to Niemcy, wymyślili sobie wszystko bardzo fajnie, bo każde ogniwo jest łożyskowane, czyli nie mamy tutaj żadnych ślizgów, wszystko jest na miniaturowych łożyskach maszynowych. Możemy obciąć te przewody i przerzutka i tak będzie działała ręcznie, możemy sobie ustawić dowolny bieg i dojechać na koniec świata. No ale właśnie Niemcy mają to do siebie, że zawsze coś muszą, że tak powiem, zepsuć i zepsuli to wszystko ceną, bo wymyślili sobie, że to było w 2006 roku, że komplet będzie kosztował $3000, więc też sprzedało się tego bardzo mało i niewiele osób chciało na tym jeździć. Ja kupiłem ten zestaw oczywiście znacznie taniej już po latach i no rzeczywiście działa, rzeczywiście jest świetny, każdą część można rozebrać, każdą część można wymienić, ale jednak cena była zabójcza i no czasami tak to wygląda w tym świecie rowerowym, że mamy pewne bardzo fajne komponenty, bardzo fajne rzeczy, ale jednak są zabijane, czy innowacyjne, ale są właśnie zabijane przez te wysokie ceny, a no byłoby fajnie, żebyśmy wszyscy mogli jeździć na tym, na czym, co działa i co jest bardzo fajne. To tyle. Jeśli macie ochotę na więcej, śledźcie uważnie nasze media, czyli naszą stronę internetową, Instagram, Facebook oraz oczywiście YouTube. W tych mediach będziemy na bieżąco publikowali informacje o tym, o czym te kolarskie rozmowy będą i na jakie Was zapraszamy. Śledźcie, spotkania są bezpłatne i mamy nadzieję, że cykl się przyjmie i będziecie nas licznie odwiedzać nie tylko na spotkaniach, ale oczywiście w serwisie, do którego Was serdecznie zapraszamy. Cześć, do zobaczenia.